Książka ta pokazuje pewien moment założycielski dla Warszawy, pewien moment, który można by określić mianem cudu, czy też eksplozji, w trakcie której narodziła się na ziemiach polskich nowoczesność, w trakcie której powstała pierwsza rzeczywiście nowoczesna metropolia na ziemiach polskich, oczywiście na ziemiach polskich znajdujących się ówcześnie pod zaborami. Interesuje mnie bowiem czas mniej więcej między rokiem 1800 a rokiem 1830, by pokazać skalę zjawiska, najlepiej oczywiście operować liczbami i ta jedna liczba jest już bardzo znacząca. W roku 1800 w Warszawie było około 60 tysięcy mieszkańców, 64 tysięcy mieszkańców, w roku 1830 było to około 140 tysięcy mieszkańców, czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem ponad dwukrotnego zwiększenia się liczby mieszkańców miasta. Za tym oczywiście idzie przebudowa miasta, rozbudowa miasta, przemiana miasta w zasadzie z dość niewielkiego, mocno peryferyjnego miasteczka w rzeczywiście nowoczesne, acz oczywiście nowoczesne w skali, powtórzę, peryferyjnej miasto początku wieku XIX. Chopin jest w książce ukrytym bohaterem, ja to oczywiście wyjaśniam. Mamy mapę miejsc, w których Chopin mieszkał, w których Chopin bywał. W grę wchodzą kawiarnie, oczywiście teatr, oczywiście szkoły, oczywiście miejsca zamieszkania, w których przebywała rodzina Chopina. Ale ja traktuję Warszawę, pewien kosmos, który został wytworzony w Warszawie na początku wieku XIX, kosmos myśli, ale też kosmos instytucji, rozmaitych instytucji, kosmos kulturowy i cywilizacyjny, traktuję jako zaplecze, z którego Chopin mógł korzystać. Książka była tak pisana, by mieć wielu czytelników. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że książka adresowana do wielu czytelników to książka adresowana do nikogo, ale tak nie jest w przypadku tej książki. Przede wszystkim to, co jest w książce, to jest pewna opowieść, czy też to są 3 opowieści i chciałem zaakcentować ten narracyjny charakter książki, bo jest to opowieść o mieście i o ludziach, jest to opowieść o instytucjach i o ludziach i jest to opowieść o myślach i o ludziach. Opowieści te zresztą przeplatają się, mają wspólnych bohaterów, różne kwestie są naświetlane z różnych stanowisk, z różnych perspektyw, w przestrzeni książki pomiędzy jej okładkami. Natomiast gdybym miał w tym momencie sprecyzować czytelników, to oczywiście będzie ktoś, kto interesuje się Chopinem, interesuje się muzyką, bowiem dostanie tutaj po lekturze tej książki pewien zasób informacji kontekstowych, pokazujących środowisko, w którym kształtował się Chopin, pokazujących też kwestie związane z muzyką w Warszawie na początku wieku XIX, ale takim czytelnikiem będzie też ktoś zainteresowany historią, nie tylko historią Warszawy, ale szerzej historią Polski. To jest też chyba książka, którą mógłby przeczytać ktoś, kto interesuje się polskimi kodami tożsamościowymi i takim polem symbolicznym polskości. To pole symboliczne w moim przekonaniu ma szczególną skłonność do powtarzania się w naszej historii. Tam na początku wieku XIX w Warszawie Chopina znajdziemy na przykład spór liberałów z konserwatystami. Taki spór, który powraca w polskiej historii. On powrócił również niedawno, więc to jest taka książka z pełnym zamysłem pisana w ten sposób, aby rozczytując sprawy historyczne można zarazem myśleć o własnej współczesności. Książka pokazuje pewną całość, w której spotykają się te różne koncepty i myślę, że to zderzenie różnych możliwości, różnych perspektyw pozwala lepiej dotrzeć do specyfiki Warszawy tamtego czasu, lepiej ją zrozumieć.